Witam Was w kolejnym odcinku Sudeckiej Ostoi. Zabieramy Was z Michałem wspólnie na kolejną przygodę. Zobaczymy, co nam się uda tutaj przeżyć razem. Idziemy dzisiaj na podchód. Słuchajcie, tak naprawdę zostało nam do końca sezonu na kozy, koźlęta, łanie, daniele, a łanie jelenia zostało kilka dni i dzisiaj jest 13, oby nie pechowy, czwartek. Idziemy się przejść. Jesteśmy na tak zwanym, u nas to jest uroczysko, które się nazywa Kiszka ze względu na swój wygląd, bo jest długi, a wąski. A na mapach znajdziecie to pod hasłem Kamienny Grzbiet. Pochodzimy tutaj. Jest to, jak sama nazwa wskazuje, grzbiet, czyli będzie jakaś tam skarpa. Spróbujemy podejść jelenie. Te jelenie teoretycznie tutaj gdzieś powinny być. Na ostatnim polowaniu na sarny udało nam się upolować 2 kozy i tym samym dołożyliśmy ostatnie 2 kozy do planu. Polowało równolegle z nami jeszcze 2 kolegów, którzy też strzelili po 2. Spojrzałem dzisiaj w EPIB, elektroniczną książkę, która u nas funkcjonuje już kilka lat i już wiemy, że sarny są wykonane, więc my dzisiaj na kozy polować nie będziemy. Koźlęta zostały wykonane miesiąc temu, więc zostaje nam tak naprawdę, polujemy dzisiaj na jelenie łanie, jelenie cielęta, byki. Byk został tutaj jeden, więc został jeszcze łowny, chyba że trafimy na łownego, ale marne szanse. Natomiast łanie się tutaj spodziewam. Oczywiście polujemy nawet dziki, możemy spotkać daniele. Więc również będziemy tutaj, jeżeli spotkamy łanie daniela, czy ciele, to na pewno się pokusimy o strzał, bo nam jeszcze zostały w planie. No co, przypominam Wam o subskrypcji, zostawcie łapkę do góry, zapiszcie komentarz. Zawsze miło mi się czyta te komentarze, na większość komentarzy odpisuję. No i tyle. My ruszamy powoli na podchód. Mamy tutaj dosyć gęsty, zobaczycie specyfikę, bo tu las jest dosyć wąski, a długi, tak jak Wam wspomniałem na początku, ale dosyć mocno podszyty świerkiem. Są jeżyny, na których jelenie uwielbiają żerować. No i dalej pójdziemy sobie, porozmawiamy trochę jeszcze, może na temat gospodarki, może na temat urządzeń, coś wymyślę po drodze. Scenariusza nie ma, scenariusz się rodzi z każdym krokiem po lesie, więc ujdziemy kawałek, coś mi wpadnie do głowy, to Wam przekażę. A teraz ruszamy na podchód. O tym, że tu jelenie są, zaraz zobaczycie. Tutaj ewidentnie widać, jak spałowały jeszcze rosnące drzewa. To będzie jakaś osika, słuchajcie, nawet nie ma liści, ciężko rozpoznać. Może jakieś to są jawory, takie młode. Już tutaj ewidentnie widać, że jelenie tutaj robią porządek powoli.
centralnej. Wzdłuż strumienia pójdziemy. Ta chmara jeleni co była, raczej były na 99% jelenie. Ja nawet nie widziałem, tylko słyszałem gałęzie, które się podniosły, szum liści i przesunęły się po tym grzbiecie, przesunęły się w tamtą stronę. Pójdziemy powolutku pod wiatr. One nie wybiegły nie wiadomo gdzie, gdzieś tutaj są w lesie, tak? Czy je spotkamy, nie wiem. Na pewno będzie podchód bardzo trudny, bo one już będą bardzo czujne, więc musimy powolutku iść, no i obserwować góry skarpy. Nie wiem, czy nasze jelenie nie poszły tutaj w lewą stronę, bo nie ma śniegu, jak widzicie, ale tu jest ewidentnie świeże przejście jedno i tutaj jest drugie. To są świeżutko poruszone liście i one w tą stronę poszły i bardzo prawdopodobne, że są już gdzieś tam na polu, zeszły przed nami i weszły na pole. No ale nic nie zrobimy, tam wychodzić nie będziemy, bo to jest bez sensu. Idziemy dalej tą drogą i wyjdziemy na górę na szczyt. Ale tutaj ewidentnie widać świeżutki ślad, na pewno nie jednego zwierzaka, tylko tutaj zeszła albo cała chmara, albo cała wataha. Nie jesteśmy w stanie stwierdzić tego, bo nie ma nawet ziemi, żeby zobaczyć odbity trop, ale coś nam tutaj przeszło. Tu jest jedna część, tam jest druga część przejścia. Wyszliśmy z samego dołu na samą górę. Nasze jelenie się rozpłynęły. Musiało to być ich przejście. Jeszcze mamy do sprawdzenia końcówkę tego lasu. Tam jest sporo grodzeń, więc dojdziemy sobie do samego końca i zobaczymy, czy tam ich nie ma. Ale bardzo prawdopodobne, że to przejście, które widzieliście na liściach, to będzie od tej chmary jeleni. No trudno, niestety. Idziemy zobaczyć jeszcze tam. Moi drodzy, podczas naszego podchodu trafiliśmy na paśnik i tak sobie idę i myślę, co tu Wam pogadać. Temat dokarmiania. Ten paśnik, który jest za nami, nie wiem ile on ma lat, ale myślę, że około 30 albo i ponad 30. Musiałbym dopytać starszych kolegów z koła, żeby powiedzieli, w którym roku był budowany. Co ciekawe, opiekuje się tym paśnikiem wiceredaktor Mariuszek, pozdrawiamy. I powiem Wam tak, mamy połowę stycznia. Jeszcze 10-15 lat temu, gdybyśmy tu przyjechali w połowie stycznia, stalibyśmy w śniegu po kolana i przy tym paśniku byłyby tropy zwierząt. Saren, danieli, jeleni, dzików, na pewno byłyby tropy zajęcy. Natomiast teraz z tego paśnika mało która zwierzyna korzysta, bo tej zimy praktycznie nie ma. Mimo że polujemy w terenie podgórskim lub górskim, w Sudetach,
No to u nas śnieg to był może tej zimy, bo nie liczę tej, która była rok temu o tej porze, ale powiedzmy sobie no tej zimy, no to mamy, może był ten śnieg przez 5 dni i może go było aż 10 cm. Więc nie wiem, jaki jest Wasz stosunek do dokarmiania. Ja jestem przy tych zimach obecnie mocno nastawiony na niedokarmianie. Na niedokarmianie zwierzyny płowej, bo ona sobie doskonale daje radę. Na niedokarmianie dzików, bo nam nawet tego przepisy zabraniają. Natomiast wszelkiego rodzaju wykładanie karmy, typu jakiejś tam soczystej, czyli powiedzmy buraki, ziemniaki, kiszonki, raczej ma na celu tylko i wyłącznie zatrzymanie zwierzyny w lesie, a nie jej dokarmianie. Tak? Jeżeli my na przykład doświadczamy tego, że te jelenie, które są u nas, które są tutaj, one wychodzą na pola, tak? To są takie kępy lasu, remizy śródpolne, one tutaj sobie zalegają, a w ciągu dnia wychodzą, idą gdzieś tam na rzepaki, na ozimili i robią szkody. Natomiast nie wiem, co by trzeba było podawać tej zwierzynie, żeby ona została tu w lesie i nie szła na soczysty rzepak, tylko żeby sobie tutaj spędzała czas pod paśnikiem. Więc moim zdaniem to dokarmianie nie ma sensu. Ma sens tylko i wyłącznie wtedy, kiedy ta pokrywa śniegu jest naprawdę duża i ogólnie zwierzyna ma utrudniony dostęp do pokarmu. Natomiast w takich warunkach, jak widzicie, przy połowie stycznia, gdzie mamy temperaturę w okolicach zera, no może tam -1 do +1, powiedzmy w okolicach zera, no to nie ma najmniejszego sensu, totalnie. Nic tutaj do tego paśnika nie przyjdzie. Wiadomo, gdybyśmy wyłożyli tu buraki, no to przyjdą. Gdybyśmy wyłożyli, powiedzmy, kukurydzę, no to dziki tutaj przyjdą, ale nie o to w tym chodzi, żeby je nauczyć karmić, więc nauczyć je pobierać tak naprawdę pokarm z jednego miejsca, bo to bardziej jest traktowane jako nęcisko, niż powiedzmy ewentualne karmisko, ale tutaj ja nie widzę potrzeby takiej. Więc moje zdanie jest takie, że z dokarmianiem bardzo, bardzo ostrożnie. Natomiast samo wykładanie soli za mną, jest tam lizawka z tyłu, ma jak najbardziej sens, bo one korzystają, tak? Sól to są mikroelementy, które zwierzyna pobiera. Natomiast musimy jej w jakikolwiek sposób dostarczyć, tak? Natomiast na pewno nie przez formę kukurydzy w ziarnach, kiszonki czy buraków. Bardziej się to stosuje i wiem, że tak jest, że stosuje się to w miejscach, gdzie na przykład planujemy jakieś polowanie zbiorowe, żeby tą zwierzynę przytrzymać w jakimś miocie, no to wtedy nawet w takim przypadku moim zdaniem nie jest to za bardzo uzasadnione, ale różne są koła, różna polityka w kołach, różne gospodarowanie. Natomiast u nas to siano ma, nie wiem, ze 3 lata. Żadna zwierzyna tego siana nie chce zjeść, więc trzeba będzie je znów, Mariusz przyjedzie tu na wiosnę, wyciągnie, wywapnuje paśnik dookoła i zobaczymy, jaka zima będzie za rok. Ale ja tak naprawdę taką poważną zimę, gdzie trzeba było dokarmiać, to może była u nas tutaj w obwodach 7-8 lat temu. No to wtedy rzeczywiście dokarmialiśmy, ta zwierzyna miała karmę wykładaną. Należy pamiętać jeszcze jednym, my jesteśmy na obwodzie polnym, czyli tutaj nisko, tam do góry jest śnieg, ale tego śniegu też jest mało, więc to też nie utrudnia zwierzynie pobierania pokarmu. Dobra, tymczasem idziemy sobie dalej, może jeszcze coś spotkamy po drodze. Jelenie nas wystrychnęły na dudkach, gdzieś tam sobie poszły, ich tutaj po prostu nie ma, więc wracamy do samochodu, mamy około 1,5 km, więc przejdziemy sobie ścianą lasu, pozaglądamy, może coś spotkamy. Czas mamy dosyć dobry, myślę, że przejedziemy chyba na sąsiedni rewir, zobaczymy, czy ktoś nie poluje i pójdziemy na jeszcze jeden kompleks leśny i poszukamy jeszcze jeleni z tamtej strony. Być może się uda nam jakąś chmarę znaleźć. Ruszamy. I znów idąc po lesie, w trakcie podchodu natrafiamy na absolutnie świeże miejsce żerowania. Myślę, że to ono jest z dnia dzisiejszego. Tu jeszcze są soki dosłownie mokre. Tutaj widać totalnie mokre soki, które puścił ten krzew. No i ewidentnie tu jelenie są, tak? One tutaj gdzieś są przed nami. Gdzieś tu się schowały. Pełno jeżyn, podszytu świerkowego. No gdzieś sobie odpoczywają. Poza tym były na pewno, niestety nie udało się ich nawet nagrać, nie mówiąc już o strzeleniu, ale miejsca ewidentnie widać, że one tutaj żerują. No i tu jest ten, jak leżą, nie? Wyleżane to wszystko. No, tu jest ścierachane. Wsiedliśmy do samochodu, żeby przejechać, słuchajcie, na drugi rewir, bo się przepisaliśmy. No i mamy chmarę jeleni na środku pola. Łanie z cielakami.
jest jakiś tam byk, jakiś mocniejszy, taki powiedzmy tam 3-4 lata, jest jakieś szpicaki, no i sobie przesuwają się w prawą stronę. No bywa i tak. A my jedziemy na następny rewir. Tu jest zapisany nasz łowczy, więc on gdzieś może te jelenie tutaj dorwie. Jedziemy dalej. No i finalnie nasz podchód, że tak powiem, skończył się na ambonie. Zasiedliśmy, przepisaliśmy się na sąsiedni rewir, przyjeżdżaliśmy, widzieliście chmarę jeleni. Chyba nawet teraz strzał padł. Prawdopodobnie być może do tych jeleni, bo tam kolega jest wpisany. No i co? Zasiedliśmy. Posiedzimy sobie do jakiejś godziny 16:30, 17, dopóki coś w kamerze widać. Może nam tu wyjdą jelenie, może daniele wyjdą. Na pewno chodzą tu dziki. Podchodząc do ambony widać masę pobuktowań. Ewidentnie dziki zaglądają, bo siedzimy w miejscu, gdzie jest zaorane ściernisko po gryce. I tak sobie po cichutku liczę, że być może nam tutaj jeszcze coś wyjdzie. Tropy jeleni były, przejścia były. Posiedzimy, zobaczymy. Mam nadzieję, że nam święty Hubert chociaż coś do kamery wystawi, bo jak na razie to tylko w trakcie jazdy widzieliśmy dosyć sporą chmarę jeleni. Jak chcecie, to policzcie te jelenie, ile ich tam było i napiszcie w komentarzu. A my nic, jak coś się zacznie dziać, to Wam oczywiście to pokażemy. Także na razie grzecznie czekamy. Nasze polowanie powoli dobiega końca. Posiedzieliśmy na ambonie, później zeszliśmy, trochę pochodziliśmy, widzieliśmy za bardzo nic. Jedyny plus tego wyjścia dzisiejszego jest taki, że otropiliśmy miejsca, w których naprawdę odwiedzają je intensywnie dziki. Szczególnie są to pola, właśnie te pole po tej gryce. Niezaorane ściernisko, zbuchtowane jest praktycznie całe, więc pewnie zobaczymy się jeszcze w tym odcinku. Tylko w kolejnym dniu, że tak powiem. Dzisiaj już sobie dajemy spokój. Dosyć dużo spacerowania, trochę zasiadki, znów spacerowania. Przyjedziemy tu na dziki. Przetestujemy nowego Digexa C50 od Pulsara. Powiem Wam tak, założony jest, przystrzelany jest na drugim blazerze, więc pojedziemy, zmienimy broń i myślę, że teraz to mamy to, szykujemy się w zasadzie już do jutrzejszego wyjazdu, bo jutro polowanie zbiorowe na zwierzynę grubą dla widzów Sudeckiej Ostoi. Później mamy polowanie w sąsiednim kole, zbiorówkę. Później mamy zakończenie sezonu u mnie w kole, zbiorówkę. Więc taki intensywny weekend, 3 dni polowania zbiorowego. I chyba w poniedziałek się wybierzemy tutaj na dziki. Przyjedziemy z Michałem, pospacerujemy, zrobimy sobie taki nocny podchód, poszukamy dzików, przetestujemy nowy sprzęt. Także jeszcze w tym odcinku czeka Was polowanie na czarnego zwierza. Także już z połową powolutku kończymy, aczkolwiek jak byk wyjdzie, pochodzimy jeszcze. Daszbur, witam Was bardzo serdecznie. Przyjechaliśmy tak naprawdę po tym nieudanym podchodzie na jelenie, po tym spacerku, po pogadance krótkiej na temat dokarmienia, przyjechaliśmy w nocy na polowanie na dziki. Oho, u sąsiadów padł strzał. Ciekawe to jest, że jak zawsze nagrywamy, to gdzieś tam w plenerze słychać strzał. No ale słuchajcie, tak naprawdę przyjechaliśmy dzisiaj, bo chcę potestować sprzęt, który dostałem. Osoby, które śledzą Instagrama i Facebooka, widzieli, że byłem na strzelnicy przystrzelać. Mamy Pulsara C50, Digexa tego nowego. Jeżeli chodzi o iluminator podczerwieni, to jest tutaj ten z wersją 940, czyli niewidoczną dla zwierzyny. Zamontowany jest na R8 w karbonie. A dlaczego, to zaraz Wam powiem. Z wersją lufy krótkiej, czyli z lufą 52 cm. Dlaczego tak się stało, że wylądował na tej broni? Ponieważ jest pewna wada tej optyki, która mi na przykład osobiście nie pasuje. To jest jej gabaryt, jest jej wielkość, tak? Ona sprawia wrażenie bardzo solidnego sprzętu. Natomiast jak sami widzicie, ten sprzęt jest duży, tak? Także tutaj gabarytowo jest duży. Natomiast dlatego postanowiłem to założyć na broni jak najlżejszej, żeby sobie nie dociążać. Więc idziemy to dzisiaj testować. Zobaczymy, jak to widać w nocy. Pójdziemy się z Michałem przejść. Poszukamy dzików. Fakt faktem jest tu takie miejsce, gdzie było mocno pobuktowane przez dziki. Wydaje mi się, że gdzieś się tutaj powinniśmy trafić.
To zobaczymy. Może coś ponagrywamy pulsarem. Ja będę to miał pierwszy raz, więc muszę to jakoś tam poustawiać. Zobaczyć, jak to w nocy widać. Na strzelnicy w dzień było widać naprawdę fajnie. Bardzo łatwo się go przystrzeliwało. Natomiast zobaczymy, jak będzie widać w nocy. Więc ruszamy na podchód. Jest z nami Borys. Borys siedzi sobie w samochodzie, więc idziemy się przejść. Może się nam uda coś spotkać, także mam nadzieję, że jakieś dziki spotkamy. Przejdziemy takim dołem wzdłuż takiego rowu. Tu jest ścierniska, są pogryce. Do góry mamy las, kompleks leśny. No i takie remizy śródpolne. Dziki tu lubią zalegać, więc mam nadzieję, że gdzieś jakieś dziki trafimy. Także wypuszczam Borysa i ruszamy na podchód. Doszliśmy od auta jakieś 300 metrów, może 400. I na drugim polu na ściernisku jest wataha dzików. Są jeszcze od nas dosyć daleko, jakieś 200 metrów. Spróbuję ponagrywać tym digexem, żebyście zobaczyli, jak mniej więcej to widać. Spróbuję to poustawiać, te ostrości, bo nie zrobiłem tego. Muszę jakiś ten laser dopasować. No zobaczymy, jak w tym widać. No ale musimy jeszcze podejść, bo są w tych granicach 250 metrów. Może nawet więcej. Spróbujemy jeszcze kawałek podejść. Jak będziemy na strzał, tak zmniejszymy ten dystans do 100 metrów, spróbujemy strzelić dzika. Jesteśmy po strzale, oddaliśmy strzał do dzika. Dzik padł w ogniu. Borys jest tu z tyłu, już napięty jak struna. Teraz go puszczę, żeby poszukał. Nam zgłosił tego dzika. Myślę, że dzik nie poszedł. Widziałem idealnie w lunecie, przymierzyłem tutaj na komorę. Po strzale dzik padł w ogniu. Idziemy zobaczyć, jakiego to dzika udało nam się upolować dzisiaj z podchodu. Ten podchód nie był zbyt długi, nie wiem, czy przeszliśmy 300 metrów. Może więcej, 400 powiedzmy. No niestety udało się spotkać dziki. Natomiast na pewno samego Digexa C50, tego pulsara, muszę sobie go opanować. Jutro to zrobię. Spokojnie w domu popatrzę, jak przez to widać, albo pojadę na ambonę, gdzieś siądę, poustawiam, bo no nie jest to takie proste robić to po ciemku. Także czekajcie, ja go wyłączę, bo on włączony. Ale widać fajnie. Powiem Wam, że naprawdę nie wiem, jak to odda w filmie na komputerze, jak to będziemy przerzucać, renderować, składać materiał, ale widać przyzwoicie. Nawet, że z tym laserem miałem problem, żeby go ustawić. Muszę jakąś tą wiązkę sobie jakoś bardziej skumulować, że tak powiem, zawęzić, żeby lepiej było widać. Borys, kupredu. Kupredu. Jak słyszycie, Borys już jest przy naszym dziku.
Robił jedno kółeczko, drugie jak to wyżej próbował pod wiatr, ale tego wiatru prawie w ogóle nie ma. No i stoi nad naszym dziczkiem i go pięknie głosi. Może mi się go tam jeszcze dołapie kamerą z laserem, to zobaczycie. Idziemy, nie będziemy go denerwować. Borys! Czekaj, ja podejdę po gałązkę. Borysek? Co można? No jest nasz dziczek. Uhonorujemy zwierza. Ostatni kęs. Pieczęć i złom. Dziczek, zobaczcie gdzie dostał. Dostał idealnie tam gdzie mierzyłem. Połóżmy sobie pieczęć. Ostatni kęs dla dziczka. Warchlak, tak jak oceniłem, że tak powiem na początku, że są to takie tegoroczne warchlaki albo przelatki. No ciężko w takich sytuacjach trudnych daleko ocenić co to jest tak naprawdę. Czekajcie, wrzucimy to do czapki. Ta czapka jest właśnie fajna, lubię tą czapkę, ale nie ma miejsca na złom. Tutaj wrzucimy, o. Ok, może się będzie trzymać. Także nasze polowanie dzisiaj dobiegło końca. Polowanie fajne z podchodu, takie nie za długie, krótkie, w granicach tam 40 minut polowaliśmy, może troszkę dłużej. Udało się te dziki podejść, oddać strzał. Jak się było fajnie widać, trochę tam powrzucam, zobaczę jak się to ponagrywało. Na pewno go będę musiał, tak wam powiedziałem, ustawić. No i tyle. Widzimy się w następnym odcinku. Ja się biorę do pracy, także muszę dzika jeszcze wypatroszyć, odwieźć do chłodni. Do zobaczenia w następnym odcinku i dashboard. Myślę, że się... jeszcze wam jedno powiem. Bo myślę, że się spotkamy w następnym odcinku już też na takim nocnym polowaniu. Z racji tego, że w zasadzie to już tylko będziemy polowali na dziki i na lisy. Ewentualnie gdzieś za bykiem pójdziemy. Natomiast na pewno chcę tego Digexa jeszcze przetestować w różnych warunkach. Więc jeszcze pewnie 1 albo 2 odcinki będzie typowo dzicze. Więc typowo wybierzemy się z Michałem na polowanie na dziki. Zobaczymy jak nam to wyjdzie. Także będziemy testować, myślę, że 2 razy na pewno jeszcze zobaczycie C50 w akcji. Także do zobaczenia i dashboard. Przypominam, zostawcie łapę i komentarz. Widzimy się w następnym odcinku.